dzisiejszym odcinku stworzyłem rezerwat dla dinozaurów. Ich zadanie było przetrwać jak najdłużej, no wiecie, tak 1000 dni. Nie no, żarcik, tak serio, nie potrzeba aż 1000 dni, bo wystarczy jedno wolne popołudnie, żeby stworzyć tak piękny ekosystem. Jeżeli jesteś ciekawy jak mi poszło, obejrzyj odcinek do końca i zasubskrybuj ten kanał, bo nadal większość z was tego nie robi. I tak w sumie to na start przydałby się jakiś rezerwat. Taki w sam raz się nada. Nie za dużo, nie za mało. Mamy w nim kilka źródeł wody i co najważniejsze pokarm dla naszych bestyjek. I w zamyśle dinozaury powinny rozprzestrzenić się równomiernie po tej mapie. Ale jak będzie, to zobaczymy. A i żeby było łatwiej zasiedlać mapę, mam 4 laboratoria, które będą zaopatrywać mnie w najróżniejsze stworzenia. Na start postanowiłam postawić na coś drobnego. Galimimy. To mój pierwszy wybór i zlecam pracę nad nimi w 2 laboratoriach. A w trzecim niech narodzi się pierwsza grupka driozaurów. Tak, żeby była różnorodność wśród malców. Ale żeby nie było nudnawo, to jakiś gigant też się przyda. W tym przypadku postawiłem na małą grupę apatozaurów. Pierwsze szczepy dinozaurów nie były idealne. Wiele jaj miało defekty, ale jako, że chciałem się kierować tym, żeby wybierać najlepsze osobniki, więc na start wybierałem takie, które mają najmniej cech. Ale szybko za chwilę mi się to zmieni. Bo jeszcze jak pierwszych galimimów miałem 6, tak driozaurów tylko 2. I ten nieszczęsny apatozaur. Też nie były najlepsze, ale wezmę je. To przecież tylko duży apetyt. No ale mamy je. Pierwsze zostają wypuszczone galimimy, prezentują się zacnie, ale potrzebuję ich zdecydowanie więcej. Kolejne według kolejności były driozaury i apatozaury. Tak samo jak galimimy, też potrzebujemy ich więcej. Co by żaden gatunek nie był pominięty. I po przebraniu jak najlepszych osobników drugi miot też został wypuszczony. Niektóre odnajdywały się od razu na mapie. A niestety apatozaury, no trzeba było im pomóc. Bo ewidentnie nie potrafiły znaleźć drogi do swojego nowego domu. Dlatego też je uśpiłem i przetransportowałem. A jeśli chodzi o resztę, to nie miałem problemu. Bo zaaklimatyzowały się na terenie idealnie. I od razu udały się w okolice zbiorników z wodą. No i pewnie zapytasz, co z resztą apatozaurów. No te od razu po wykluciu przetransportowywałem tam, gdzie resztę. No bo wiecie, tak to by błądziły. I z głodu mi pozdychały. Może i są wielkie, ale to tak głupie, że szok. Żeby zapewnić jak najlepszy rozwój mojemu rezerwatowi, co jakiś czas musiałem poprawiać jego wystrój, dodając większą ilość roślin i również takie, które bardziej odpowiadały pod dietę dinozaurów. No i wcale nie było to spowodowane tym, że większość z nich to były pasi brzuchy. Z cechą dużego apetytu. Wszystko na ten moment wyglądało dobrze, więc pora na kolejne partie i kolejne dinozaury. I tym razem miałem plan, że zacznę od stada iguanodonów na próbę. Ale czekaj, co to jest? Pierwsze choroby? Jeden z apatozaurów zjadł coś nieświeżego i niestety się struł. Więc widzę, że bez ośrodka leczniczego dla dinozaurów się nie obędzie, a miało być tak naturalnie. I żeby nie powtarzały się takie incydenty, to postanowiłem dodatkowo wymienić rośliny w otoczeniu naszych olbrzymów. Ale dobra, wracajmy do iguanodonów. I ojoj, ile negatywów. Więc pierwszemu miotowi podziękujemy. Drugi postanawiam wyhodować troszkę większy. W międzyczasie zlecam pracę nad nodozaurami. W końcu jakieś małe czołgi też się przydadzą. No bo wiecie, ktoś w końcu musi walczyć z tymi drapieżnikami, które przybędą w przyszłości. A co tam u naszych iguanodonów? No i niestety znów dupa, bo mają pełno negatywów. No ale cóż, niestety z nich rezygnuję i wszystkie idą do kosza. Ale nie ma tego złego, bo na ich miejsce wkraczają parazaurolofy. To te olbrzymy z tiktokowego mema, w którym to ChatGPT stwierdził, że te olbrzymy wypróżniały się tym bananem na czole. Nie no, komedia jak się patrzy. I na moje szczęście kolejne partie dinozaurów do mojego rezerwatu miały coraz mniej cech negatywnych, dzięki czemu parazaurolofy i nodozaury mogły zasilić szeregi naszego rezerwatu. I ja już nie mogłem się doczekać, aż napuszczę na nich coś dużego. A pamiętacie tego strutego apatozaura? Tak, to dobrze, bo niestety nie udało mi się go wyleczyć, ale zawsze mogę go uśpić i sprzedać dalej, bo w tym rezerwacie mają zostać tylko najtwardsi i nie ma miejsca dla słabych brzuszków. A jeżeli mówimy o sile, to przyszła pora na wypuszczenie w końcu jakiegoś bardziej walecznego stworzenia. Sinoceratopsy. Nie dość, że kuzyny triceratopsów, to jeszcze patrz, jakie to jest masywne. No będzie istną maszyną do walki. A żeby tego jeszcze było mało, pachycelafozaury
pachy też się przydadzą, bo swoim czołem też przydać potrafią. I to one jako pierwsze opuszczą laboratorium, bo Sinoceratopsy miały mały problem, bo miod, który stworzyłem jako pierwszy, był dość słaby i bardzo delikatny, więc sobie za nimi troszeczkę poczekamy. Ale obserwując, jak rozkładają się siły na mapie, no trzeba przyznać, że zrobiły to, co chciałem. Rozeszły się po całej i zaczęły ją zasiedlać. No dobra, od czasu do czasu też zdarzyły się małe sytuacje, że niektóre nie potrafiły jednak dojść do wodopoju i trzeba było wabić je jedzeniem. Ale na ten moment, no wygląda wszystko świetnie i cały rezerwat zaczyna tętnić życiem. No dobra, ale żeby nie było, ułatwimy też sprawę Sinoceratopsom. Postanawiam od razu po wybraniu najlepszych osobników przetransportować je w głąb mapy, co by te kruszynki nam po drodze się nigdzie nie zagubiły i mogły znaleźć sobie spokojnie swój zakątek. Bo takie pachycefalozaury dość długo szukały swojego miejsca, ale swoją drogą nawet fajnie wyglądała ta wędrówka dinozaurów. A żeby było jeszcze śmieszniej, w pewnym momencie stwierdziły, że zawrócą i przejmą tereny przy jednym z mniejszych źródeł wody, przy samym laboratorium. No tak też można. I powoli zbliżamy się do momentu, kiedy mogłem zacząć zastanawiać się, by zacząć wypuszczać mięsożerne gatunki. Ale może jeszcze czungikozaury by się przydały? W końcu oprócz kuzynów triceratopsów przydałoby się mieć też coś innego bardziej walecznego. I nagle znienacka pierwszy komunikat. Mamy pierwszy pojedynek w naszym rezerwacie. Większość z was pewnie już na to czekała. W sumie i ja też, bo PvP to te dinozaury miały włączone od samego początku. I oto jest pojedynek dwóch potężnych sinoceratopsów. Te dwa majestatyczne olbrzymy zmierzą się ze sobą w pojedynku o dominację nad stadem. I jak widzicie, walka jest zażarta. Dwa masywne dinozaury nacierają na siebie i zderzają się swoim potężnym porożem. A nie, czekaj, to na ich głowach to fragmenty kości ciemieniowej wyposażone w 10 zakrzywionych rogów. Dodatkowo każdy z nich posiada jeden potężny róg, wyrastający w połowie pyska. Wuja bawi i uczy. Ale trzeba im oddać, że walka wygląda wspaniale. Szczepiają się w potężnym uścisku i walczą, aż jeden nie powali drugiego. Lub przegrany po prostu nie ucieknie. No dobra, ja w międzyczasie zasilałem swój park dodatkowymi dinozaurami, które już wcześniej wypuszczałem, tak by w razie czego mięsożercy mieli co tam sobie dziabnąć. Aż tu nagle, o bogowie, kolejna walka. Tym razem pachycefalozaury, czyli dwa potężne zakolaki, ścierające się w dzikiej walce o dominację. Tylko w tym przypadku bardzo szybko poszło. I czekaj, zaraz jest drugie starcie. Ach, zobacz te potężne wytarte czoła. Czy nie są majestatyczne? Dobra, ale koniec żartu. Wracając. Pierwsze chińskie tuptusie opuszczają wylęgarnię. No zobacz, jakie mają słodkie mordki. A ja od razu udoskonalam mapę. I wszystko wydaje się iść w dobrym kierunku. No dobra, powiem szczerze, tak mi się spodobało dodawanie tych wielkich przytulaków, że na mapie pojawiły się jeszcze majazaury, kilka triceratopsów i pierwszy przedstawiciel naprawdę gigantycznego gatunku Dreadnoughtus. Swoją nazwą przypomina mi trochę Dreadnoughty z Warhammera 40. Ale nieważne, bo wiem, na co tak naprawdę czekacie. Na prawdziwe mięsko tego odcinka. I jako pierwsze mięsożerne dziabongi na start wybrałem Pterodony. Raz, że są małe, to jeszcze jest ich pełne mrowie i powinny trochę namieszać w parku. I żeby nie było smutno i żebyśmy nie czekali za długo, od razu przerzucam je w głąb mapy. Jako że jest ich 8, no to przetoszenie trochę potrwa. I tutaj jeszcze taka mała wstawka, bo na ten moment jeszcze nie wiedziałem, że te małe tałatajstwa będą największym problemem mojego rezerwatu. Ale o tym za chwilę. Bo najpierw jeszcze zaplanuję stworzenie potężnego spinozaura, na którego liczę w tym odcinku, że to on zostanie największym kozakiem tego rezerwatu, a no i 3 baryoniksy też się przydadzą. I zobaczymy, jak odnajdą się na mapie wśród roślinożerców. Ale myślę, że akurat te powinny spokojnie żyć z nimi w symbiozie. A Pterodony, no jeszcze na swoje miejsce nie przybyły. Za to triceratopsy odnalazły się pięknie w nowym domu i żyły w symbiozie razem z apatozaurami i majazaurami. Różnorodna fauna w rezerwacie to podstawa, więc jako, że mam już Pterodony i spinozaura, nie mogło zabraknąć najważniejszego gatunku, czyli velociraptorów. I nie powiem, bo liczyłem, że to one też będą królowały, jeżeli chodzi o polowanie. Oj, jak ja się pomylę. Bo po chwili małe, nikczemne Pterodony już zaczęły łapać pierwsze zdobycze. I tutaj mała wstawka, żeby nie było. Rybożery i mięsożercy dostali w razie czego też jedzenie w postaci ryb i kilku kus. Wiecie, żeby nie wybiło mi wszystkiego w kilka sekund. Bo troszeczkę się napracowałem, żeby wypuścić te wszystkie roślinożerne bestyjki. A coś czuję, że jakby nie dostały tych kus,
Fox. No to dość szybko Trodony by wyczyściły mapę. Ale byłem troszkę naiwny. No bo widzicie, taki spinozaur na przykład będzie bronił swojego siedliska i walczył tylko z intruzami. Szkoda, że akurat tego pojedynku nie udało mi się nagrać. A takie Trodony, no sami zobaczcie. Skubańcy polują na 2 razy większych od siebie, bez problemu. Co tam 2 razy? Może być nawet kolczasty. To im to też nie będzie przeszkadzało, bo jedyne co mają w głowie to zabijanie. I jak te małe skubańce są zawzięte, atakują dinozaura za dinozaurem. Chociaż kóz w ich otoczeniu było pełno. A pewnie zapytasz samu spinozaura, no ten akurat chilluje sobie bombę w sadzawce. I widać, że to on jest tutaj szefem na dzielnicy. Ale co my tutaj mamy? Pierwszy pojedynek twardogłowego pachycefalozaura z velociraptorem. To akurat może być ciekawe. Tym bardziej, że velociraptory zaczęły nagle je masowo atakować. Tak jakby chciały przygonić ten gatunek i zająć te terytorium. Walczyły za żarcie, ale bezskutecznie. Za to nasze chińskie słodziaki stają się kolejnymi ofiarami w naszym rezerwacie. A kto mógł go upolować? No przecież, że te małe tałatajstwo Trodon. Ale wróćmy do naszych velociraptorów. Znów uderzają i tym razem odnoszą mały sukces. Powalają pierwszego pachycefalozaura i zagarniają dla siebie kawałek mapy. No i teraz się dopiero zaczyna akcja, bo nawet dostawianie dodatkowych kóz nie zniechęca drapieżników. One muszą cały czas polować. I tak naprawdę największym skupiskiem walk okazuje się po chwili terytorium spinozaura, które akurat nie robi nic ciekawego. A Trodony wokół niego robią co chcą. Ale w końcu musiało do tego dojść. Trodony spotkały velociraptory na swojej drodze. I walka była zacięta. W ruch poszły pazury i zęby. Ale w tym przypadku musiał wygrać większy i silniejszy. No powiedzmy sobie szczerze, velociraptor Trodona miał nie położyć. I nie powiem, bo troszkę liczyłem na to, żeby velociraptory zaprowadziły porządek z Trodonami. Bo taki na przykład spinozaur, no nic z ich obecności sobie nie robił. Ale miał statystykę, że przeszkadzają mu inne gatunki. A te małe maszynki do zabijania, no polowały na wszystko na tej mapie. No dobra, może nie całej, bo okazało się, że strefa wschodnia była wolna od drapieżników. I żyjące tam dinozaury miały lekką chillerkę. Mimo tego, że miały tam nawet velociraptory. Ale w końcu przyszedł czas wytoczyć troszkę ciężkie działa. I pojawiają się T-Rexy, którym delikatnie poprawiłem statystykę od apetytu. I na dodatek były nietolerancyjne. Więc liczyłem na kilka niezłych pojedynków. I żeby tego jeszcze było mało, postanowiłem dolać jeszcze odrobiny oliwy do ognia. I statko karnotaurów też się przyda. Oczywiście na wschodniej stronie mapy. Bo tak jak mówiłem wcześniej, tam akurat jest spokojnie. A co u takich barinoksów? Jak to na rybożery przystało, płoszyły tylko większych roślinożerców. I nie wdawały się w żadne konflikty. Ale za to Trodony? No tych nie szło powstrzymać. A same velociraptory w pewnym momencie dogadały się z czachogłowami. I żeby było jeszcze śmieszniej, zaczęły żyć na tym samym terytorium. I nie robiły sobie nic ze swojej obecności. Dobra, to dawajcie te T-Rexy. Może one coś nabroją. I nie powiem, bo liczyłem, że zobaczę w tym odcinku pojedynek T-Rexa ze spinozaurem. Albo chociaż po prostu polowanie T-Rexa na inne większe stworzenia. I mam to. Tym razem udało mi się złapać pojedynek spinozaura z sinoceratopsem, który tak naprawdę kończy się po jednym potężnym ciosie spinozaura. I jego przeciwnik ucieka w popłochu. Ale trzeba przyznać, jak na jeden cios, to nieźle go porysował. A co u naszych T-Rexów zapytasz? No, u nich akurat jest spokojnie i bez zmian. Jak im się kiedyś zachce coś upolować, to na pewno to nakręcę. Bo teraz mają na wszystkich wywalone. I nie powiem, bo mogłyby się zająć Trodonami. Bo te bardzo mocno zmieszają mi liczbę roślinożerców na mapie. I w pewnym momencie obrały dość ciekawą taktykę. Bo wcześniej polowały pojedynczo, ale nagle zaczęły działać w grupie. Dzięki czemu mogłem zaobserwować, że najpierw jeden obijał swojego przeciwnika, żeby za chwilę drugi mógł wkroczyć i dobić ofiarę. I tak kręcił się cykl życia w moim rezerwacie. I nie powiem, bo jestem trochę zadowolony z wyników. Bo udało mi się odzorować życie gadów w warunkach naturalnych bez większego problemu. I nie potrzebowałem do tego 100 lat w grze. Bo wystarczyło ponad 2 godziny. Czyli takie wiecie, wolne popołudnie i możecie zrobić też to sami. No dobra, ale jeszcze to nie jest koniec odcinka. Bo na scenę wkraczają moi ulubieńcy. Tak, te dinozaury są moimi ulubionymi. No może dlatego
dlatego że też są postaciami memicznymi. Karnotaury. Piękne, majestatyczne i mają te swoje mikrołapki. No zobaczcie, jak one świetnie wyglądają. Ale nagle zostaje rozproszony. Dostaje komunikat o walce T-Rexa i podjarany sunę po mapie. A tu? No nie przewidziałem tego. I nie powiem, bo liczyłem na coś bardziej spektakularnego, a nie, że te dwa osobniki zaczną się prać między sobą. I nie wiem, może jest to spowodowane tym, że one siebie tak naprawdę nie lubią i wolą prowadzić bardziej samotny tryb życia, ale tak w sumie mam tylko dwa, a one mają wielką połaść terenu i zaczynają się lać między sobą. No dość nieoczywiste na ten moment to dla mnie było. No ale dobra. Im więcej czasu mijało, tym rezerwat sielankowego zaczął się zamieniać w naprawdę duszne miejsce. I mimo wielu niebezpieczeństw, nawet roślinożercy potrafili walczyć między sobą o władzę. I nawet mieliśmy małą próbę podejścia tyranozaura do spinozaura, ale ten ewidentnie nie był nim zainteresowany i wolał sobie w sadzawce nogi moczyć. I tak podsumowując, najgroźniejszym drapieżnikiem w całym rezerwacie okazały się trodony, które od czasu do czasu dostawały w zęby od velociraptorów. I niestety, ale zawiodłem się innymi dużymi drapieżnikami. I już wiem, że w przyszłości, kręcąc kolejny taki odcinek, będzie trzeba to poprawić. Ale teraz pora na coś specjalnego. Na sam koniec stwierdziłem sobie, że stworzę 3 agresywnych mięsożerców z podkręconymi statami. Tak wiecie, by na sam koniec nagrać jakieś fajne sceny walki i jakoś o tym opowiedzieć. No ale wyszło jak wyszło. Pierwszy był potężny, biały ceratozaur. Wyglądał dumnie i masywnie. Kolejny, agresywny zielony karnotaur. I na dodatek jako ostatni, a nie czekaj, barinoksy zaczęły walczyć z nodozaurami. Co było dość niespotykane. Tym bardziej, że barinoksy całą rozgrywkę siedziały dość cicho i były bardzo pasywne. Ale musiały mieć jakąś zmowę z karnotaurami. Wiecie dlaczego? Bo te też nagle zaczęły atakować nodozaury. Tylko w ich przypadku akurat one kładły je na strzała. Ale wracajmy do naszych gwiazd. Ceratozaur i karnotaur już jest, więc pora na ostatniego. Błękitnego T-Rexa. Oj, będzie ciekawie. Tym bardziej, że od razu po wypuszczeniu zauważył go karnotaur i szykują się do walki. Na samym starcie badają teren. Karnotaur szturmuje T-Rexa, ale to T-Rex uderza jako pierwszy i nie trafia. Ale za to karnotaur trafił. Za to T-Rex z potężnym chapnięciem szczęk uszkadza karnotaura. Ten odpłaca mu tym samym i nagle stwierdza, że rezygnuje z walki. Dzięki czemu nasz błękitny T-Rex odnosi zwycięstwo i myślisz pewnie, że to jeszcze nie koniec. No muszę cię zmartwić, bo jest to już koniec, bo niestety chłopaki po tym pojedynku nie robili już w sumie nic więcej. I postanowili się podzielić tym małym skraweczkiem mapy, który mieli. A widzicie, taki ceratozaur albinos stwierdził też, że ściana to najciekawszy obiekt w całym rezerwacie i woli jej towarzystwo niż innych dinozaurów. No trochę smutno, bo liczyłem, że powalczy.